Praca producenta muzycznego to nie jest praca, kiedy siedzimy przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. W moim przypadku to jest pracowanie wtedy, kiedy moja energetyka i mój umysł jest na odpowiednio wysokim poziomie, że jestem w stanie pracować szybko, wydajnie i stworzyć rzeczywiście coś dobrego. Kluczowe jest też odpowiednie nastawienie mentalne. Siadam do muzyki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jestem spokojny, kiedy otacza mnie dobra energia. Najczęściej pracuję nocami albo też bardzo wcześnie rano. Proces tworzenia muzyki u mnie rozpoczyna się od znalezienia dobrej melodii w odpowiedniej tonacji. Zawsze tworzę melodię od podstaw samodzielnie. Zależy mi na tym, żeby to był taki mój ślad i akurat to jest taki element, którego bym nie oddał żadnej sztucznej inteligencji, chociaż pojawia się wiele takich rozwiązań, które pozwalają tworzyć te melodie gdzieś tam generycznie i rzeczywiście te melodie są dobre, ale wtedy tak naprawdę rola producenta skupiałaby się do poskładania muzyki z klocków. Przede wszystkim szukam jakiejś spójności, ale też niepewności. Szukam tego, jak coś paradoksalnie z niczego, czyli z niepasujących do siebie brzmień i sampli, stworzyć coś, co będzie unikalne. Staram się łączyć takie nieoczywiste elementy ze sobą w taki sposób, żeby przede wszystkim wywołać emocje, bo muzyka nie jest nam potrzebna do życia, ale dzięki temu, że mamy muzykę, tak naprawdę się rozwijamy jako ludzkość. Słuchanie muzyki, która odpowiednio stymuluje nasz mózg, sprawia, że się rozwijamy, że lepiej pracujemy i czasem w przypadku różnych aktywności fizycznych zwłaszcza, słuchanie dobrej muzyki, dynamicznej, motywuje nas do osiągnięcia jeszcze większego wysiłku. Sporo uprawiam sportu, zwłaszcza takiego sportu, który też pozwala mi uzyskać dobry mindset. Często właśnie wspomagam się odpowiednią dynamiczną muzyką, która naprawdę jest w stanie zdziałać cuda, bo pozwala mi wycisnąć jeszcze to kilka kroków szybsze tempo i przebiegnąć jeszcze 2 wzgórza. Akurat mieszkam w takim terenie, gdzie jest dużo różnych wzgórz, więc raz się biegnie pod górę mocno, ale innym razem dynamicznie się zbiega z górki, więc to jest też taki moment, kiedy trochę jak w muzyce, tak, że napięcie rośnie. Mamy coraz szybsze bębny, w końcu dochodzimy do momentu przejścia, jest takie zawieszenie, uspokojenie, czyli tak jakbyśmy zbiegali z góry, ale później znowu wybiegamy pod górkę, jest dynamiczne wejście i znowu dynamicznie wchodzimy w kolejny etap. Czasem wydaje się, że nakładanie ograniczeń zabija kreatywność, ale patrząc na moje doświadczenie muzyczne, ale też z różnych innych obszarów, im więcej mamy do dyspozycji sprzętu i narzędzi, tym bardziej gdzieś ta kreatywność rozpływa. W przypadku, jeśli musimy się skupić, musimy się ograniczyć,
jesteśmy w stanie zaprząc do pracy tą kreatywność i stworzyć naprawdę coś wybitnego, coś, co odróżni nas od dziesiątek innych utworów. Brzmi to świetnie, aż ciężko uwierzyć, że to wszystko z takiego małego pudełeczka, który wygląda jak zabawka. Tworzenie muzyki to jest nieustająca nauka i to nie tylko nauka nowych narzędzi, czy nowych sprzętów, czy słuchanie tego, jak inni tworzą muzykę, ale przede wszystkim to jest też nauka i rozwijanie własnego zmysłu słuchu. Często eksperymentuję z różnymi urządzeniami, z różnymi wtyczkami. Ścigam się sam ze sobą. Każdego dnia staram się opanować jakąś nową umiejętność, zrobić lepszy utwór, lepiej go zmiksować, lepiej zmasterować i też wywołać lepsze emocje u słuchacza. My jako producenci muzyczni silimy się na to, żeby gdzieś osiągnąć idealne proporcje między tą głośnością, jakością i dynamiką. Ostatnio słyszałem nawet ciekawą myśl, że jak ktoś jest na wakacjach, tak, leży sobie pod palmą, pije drinka i w tle słyszy jakiś utwór Boba Marleya, to nie zastanawia się nad tym, że ten utwór ma trochę za mało góry albo że trochę średnie tony gdzieś tam zgrzytają, tylko przede wszystkim myśli sobie o tym, nawet podświadomie, że ten utwór wprawia go w dobry nastrój. I to jest najważniejsze w muzyce. Przede wszystkim wprawianie w odpowiedni nastrój słuchacza. Kwestie techniczne są ważne, ale słuchacz nie posłucha naszej muzyki, jeśli ona nie będzie rezonowała z nim na poziomie pozawerbalnym, na poziomie umysłowym. Dlatego w muzyce zawsze szukam tych emocji i tej więzi z tą osobą po drugiej stronie. Jeśli moja muzyka przekonuje mnie i ruszam przy niej głową, zakładam, że inni ludzie również będą ruszali przy niej głową.